Dzisiaj chciałbym pomówić o prędkości. Czy można zrobić Transalpa dużo szybszego? Okazuje się, że można, ale to wszystko zależy, co kto ma na myśli i co dla kogo jest w znaczeniu szybki. Otóż chciałem się podzielić informacją. Pamiętacie mój zestaw od Kakabike? Tutaj jest zamontowany. To nie jest sponsorowany film, Kakabike mi nie płaci. Ja sam kupiłem już trzeci zestaw napędowy od Kakabike, no i jestem zadowolony i do nich wracam. Dlaczego? Bo to się naprawdę sprawdza. Ale nie o tym dzisiaj w tym filmie. Pomówmy, co się dzieje, gdy wymienimy napęd z przełożeniem 46 zębów zębatka tylna. Gdy fabryczne ustawienie jest to zazwyczaj 48 zębów, przy zębatce przedniej 15 zębów. Dlaczego tak się ostatnio stało? Nastąpił czeski błąd. Włosi przysłali mi błędnie w zamówieniu 46 zębów. Nie miałem już siły i czasu, aby to odsyłać, odkręcać, ponieważ już rozpiąłem łańcuch i uziemiłbym motocykl na jakieś kolejne 2-3 tygodnie, nim ta paczka dojdzie. Czego chciałem uniknąć, więc postanowiłem zaryzykować w znaczeniu założyć ten napęd i zobaczyć, co się z nim stanie. I oto tak funkcjonuje teraz, czyli używam ten napęd, tego przełożenia 1546. Przejeździłem już ponad miesiąc, a może już prawie 2 czy 3 miesiące i mogę już coś powiedzieć, jak to wygląda. Zrzuty dla purystów, którzy lubią mieć wszelkie dane cyfrowe do porównania, to tutaj zrzuty będą zaraz w urywkach klipu z jazdy, gdzie ustawiłem sobie obok obrotomierz i prędkościomierz z przedniego koła. Mniej więcej jak wygląda poziom ilości obrotów na wale korbowym w stosunku do danej prędkości. I teraz możesz sobie porównać z tym, jak to wygląda u Ciebie jadąc, powiedzmy standardowo przy prędkości 50 km/h na poszczególnych biegach i to, co nas interesuje, czyli przeważnie porównaniem przy prędkości 100 km/h przy na 5. biegu, tak, jakie to są obroty. Więc to zaraz sobie zobaczymy. Witajcie kochani, dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie Honda Transalp może być dużo szybsza niżeli jest, ale to taki temat troszeczkę wymyślony. Ustawiłem specjalnie na te potrzeby tutaj wyświetlacz na tachometr, czyli nasz licznik prędkości obrotowej silnika. Widzimy i tutaj będzie nasza prędkość z koła, prędkość w kilometrach na godzinę i zobaczymy, jak to się przekłada przy tym przełożeniu zębatek. Dość słoneczny dzień. Pierwszy bieg. Zaraz sobie zobaczymy na spokojnie. Jest słonecznie, przyjemnie. Motocykl już jest dobrze rozgrzany. I zobaczmy, co się dzieje. Pierwszy bieg, drugi bieg. Trzeci bieg. 30 km/h, 1800 obrotów. Interesują mnie dwie wartości, czyli tak, 50 km/h, jaka to będzie wartość obrotów na minutę, oraz 100 km/h na 5. biegu, co jest najbardziej istotne w tym momencie, gdy nam brakuje 6. biegu, jak to się przekłada. Właśnie w takich warunkach, gdy trzeba ruszać pod górkę, jeszcze pomiędzy samochodami, albo jadąc powoli, starając się jadąc bardzo powoli prowadzić motocykl, wtedy mamy ten problem, że przełożenie jest szybsze i nie pozwala za bardzo jechać bardzo powoli i stabilnie i trzeba wykorzystywać półsprzęgło cały czas, więc to nie jest fajne. Na dwójce 50 to jest około 3800 obrotów, trójka. Na trzecim biegu jest to 2800, czwarty bieg
50 km na godzinę jest to 2500. Więc zobaczymy, jak to będzie przy 100 km na godzinę, te przełożenie. Ogólnie motocykl zrobił się trochę ospały, tak jak teraz ruszam. Trzeba się wspomagać tym półsprzęgłem i kosztem przyspieszenia, taka właśnie w tym momencie taka jazda w korku powolna, a gdy chcemy jechać pomiędzy samochodami, trzeba operować półsprzęgłem i trochę gazem, bo mamy 1200 obrotów, 11 km na godzinę i tutaj jest to problematyczne. Na drugim biegu przy prędkości 4000 mamy 50 km na godzinę. Trzeci bieg przy prędkości 70 mamy 4300. Czwarty bieg przy 70 mamy 3500 obrotów. 100 km mamy przy 5000 na czwartym biegu. Na piątym biegu przy 100 km na godzinę mamy 4400 obrotów. Mamy 5000 obrotów. Natomiast w praktyce jak to wygląda? Czy to ma sens? Tak. Odczuwalne bardzo zostało to, że jest ekonomia. Jest duża ekonomia, to jest na plus w tym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że jeżdżąc po płaskim terenie, wyjeżdżając na drogi szybkiego ruchu, zmiana tych obrotów powoduje, że mamy ekonomię w spalaniu. To jest fakt, potwierdzam to osobiście, zauważyłem dużą różnicę, znaczną różnicę. Jakie miałem początkowe odczucia po zamontowaniu tego zestawu? Na początku po prostu było to tak, też odczuwalne i zdziwienie, że na słuch. Nie przyglądałem się obrotom, bardziej liczyłem na słuch i odbywało się to tak, że jechałem po prostu odruchowo, tak jak do tego przywykłem, na poszczególnych drogach, odcinkach i moim zaskoczeniem było to, że ograniczenia prędkości do 50, a ja na słuch słyszę, że wydaje mi się, że jadę 50, bo mam taką prędkość obrotową, natomiast spoglądam na prędkościomierz i ta prędkość wynosi dużo więcej. Już nie będę sprawdzał dużo więcej w znaczeniu, czy to jest 5 km na godzinę czy 10, bardziej bym celował, że około prawie że 10 km na godzinę więcej przy tych obrotach na słuch. Bardziej to chodzi, że przyzwyczajenie tego, co przez lata używałem, czyli moje ciało, pamięć mięśniowa, słuch, refleks był przyzwyczajony do tego napędu oryginalnego, gdzie jest 15 zębów z przodu i 48 z tyłu. I tak odruchowo, więc to musiałem przełamać. Zacząłem obserwować prędkość i od nowa się programować, czyli obserwując prędkość i słuchając silnika, obroty, żeby po prostu się uwarunkować do tego, jaka jest prędkość mniej więcej przy 50, żeby nie nałapać tych mandatów. To jest jedna rzecz. Przy tankowaniu widzę znaczącą poprawę. W znaczeniu dosłownie oszczędności ilości spalonego paliwa i to się bardzo, bardzo potwierdza. Więc wydawać by się mogło, że są same plusy, nie tylko ten na akumulatorze, ale ogólne korzyści z zmiany dwóch zębów, powiedzmy na tylnej zębatce, że to się przekłada bardzo korzystnie. Ale spójrzmy na to z innej strony, czyli też z użytkowania codziennego. I teraz Wam powiem, dla kogo to jest odpowiednie, a dla kogo jest to mniej odpowiednia konfiguracja. Uważam, że w tym momencie straciłem
około 10, może więcej, bo to odczuwam, około 20% uniwersalności tego motocykla w stosunku do fabrycznych ustawień. Dlaczego? Dlatego, że prędkość to nie wszystko. Prędkość zabija, to przede wszystkim. Prędkość też nie jest nam do niczego potrzebna. Wjeżdżając do takiego pięknego lasu, korzystamy przeważnie z pierwszego, drugiego biegu naszego. Jedziemy po cichu, bez szarżowania. Wiecie, o co chodzi. Cisza, spokój, bo ludzie spacerują, odpoczywają. Bądźmy rozsądni. Więc korzyść na pewno odniosą ci, co używają takiego motocykla do typowej turystyki, gdy mieszkają na przykład w mieście, gdzie jest płasko. Ja ciągle się odnoszę do tego, że u mnie teren jest wiecznie górzysty i gdy teren jest płaski, dojazd codzienny do pracy, połykanie kilometrów, drogi szybkiego ruchu, jak najbardziej. Tak, zgadzam się. Tylko małe ale. Jeżdżąc w pojedynkę i niezbyt bardzo załadowanym motocyklem. Tak. Co się dzieje obecnie? Dlaczego to akceptuję, toleruję w tej sytuacji? Bo w tej sytuacji mało jeżdżę, praktycznie wcale nie jeżdżę w dwie osoby i praktycznie ostatnio wcale nie jeżdżę załadowany i używam przeważnie motocykla jako daily, czyli dojazd do pracy codziennie. Już coraz rzadziej mnie widzicie właśnie w takich plenerach. Bardzo chciałbym, natomiast mój czas nie jest z gumy i też dzień robi się pomału coraz krótszy, więc dlatego korzystam w każdą wolną chwilę, żeby zapuścić się w taki spokojny las i sobie odpocząć. I teraz tak, zwróćmy uwagę na to. Zmieniamy przełożenie. To tak jak w rowerze. Przerzutki. Co odczuwamy? No, jest ciężej, lżej. Oczywiście. Czy my, rozumując w taki sposób, czy możemy to odnieść do tego, jakbyśmy mieli skrzynię sześciobiegową, jeżeli sobie tutaj pozmieniamy te przełożenia? Powiem Ci, że nie. Dlatego, że nie możemy manewrować pomiędzy tymi przełożeniami tak jak chcemy. Mając skrzynię sześciobiegową, mamy o jeden bieg więcej i te przełożenia się rozkładają, możemy sobie wybrać dowolne przełożenie. Natomiast jeżeli zmienimy główne przełożenie w napędzie, to skala na każdym biegu właśnie się zmienia identycznie. O to chodzi, że ogólnie to się wszystko podnosi bądź opada, jeżeli chodzi w stosunku do obrotów silnika. I jaki tego jest efekt? Najbardziej denerwującym mnie efektem jest to, że trudno się rusza motocyklem pod górkę. Gdy stoimy w korku pomiędzy samochodami i chcemy sobie ruszać, to ruszymy. Natomiast musimy podpierać się cały czas półsprzęgłem i gazem, co oznacza, że szybciej wykończymy nasze sprzęgło, trudniej jest ruszyć. Mówiąc ruszyć, ruszam w pojedynkę, a gdybym był załadowany, tak jak kiedyś jeździłem, w dwie osoby, to byłoby to bardzo, bardzo męczące i irytujące. I czy to zrównoważyłoby ten koszt oszczędności, pomimo że to widać na stacji, tankując czuć, ale przeliczając to na irytację, myślę, że nie warto by było zmieniać napędu pod względem, że troszeczkę zaoszczędzimy na paliwie, a irytować się, bo jeździmy załadowani dwie osoby. Myślę, że nie. Myślę, że warto by było rozważyć to, co nam jest potrzebne w danej chwili. I ja bym się upierał, aby jednak trzymać się fabrycznych ustawień. Tak, spróbowałem, dojeżdżę ten napęd do końca i najprawdopodobniej wrócę do fabrycznych ustawień zębatki 48 zębów, bo w taką piękną naturę tutaj, jeżeli bym się zapuścił zjeżdżając znowu z jakiejś skarpy pomiędzy kamieniami i potrzebowałbym się wspinać, tak jak to kiedyś zazwyczaj robiłem, jeździłem, tak była włóczęga przyjemna, to pamiętam, że był przypadek, że spaliłem sprzęgło na fabrycznym przełożeniu tylko dlatego, że próbowałem pod te kamienie ostro podjeżdżać. I w tym przypadku, gdy ma zmieniony napęd,
Okazałoby się prawdopodobnie, że spaliłbym te sprzęgło znacznie szybciej i dlatego uważam, że dobieranie napędu jest elementem tuningu i powinno być świadome i nie sugerujmy się samą prędkością i samą ekonomią, tylko przemyślmy temat, co jest bliżej naszego serca, bliżej naszego stylu jazdy. To, co oczekujemy, to jak używamy nasz motocykl, co nam bardziej odpowiada. To jest podobnie jak z dobieraniem opon, więc zwróciłbym uwagę na napęd. Nie zwracaj uwagi, że to jest tylko prędkość, że przeczytałeś, ale pomyśl też, jakie są konsekwencje, bo później czy wymiana tego sprzęgła, rozbierania jest dużo więcej niżeli wymiana napędu. To jest już dużo więcej zabawy. I czy przejeździmy tyle samo kilometrów, tego do końca Ci nie powiem, ale mówię Ci jak jest, bo chciałem się podzielić moimi cennymi uwagami dla mnie na przyszłość. Fabryczna konfiguracja jest idealna. Obecna trudno, była pomyłka, trudno, zaakceptowałem tą pomyłkę, założyłem ten napęd, bo potrzebowałem, dojeżdżę go do końca, będę obserwował dalej, jak to się układa i będę się starał dzielić informacjami. Powiedz mi, co Ty na ten temat uważasz, powiedz mi, na jakiej podstawie dobierasz napęd, jakie mniej więcej obroty, prędkość obrotową silnika akceptujesz, lubisz w czasie jazdy. Ja zauważyłem, bo teraz ustawiłem sobie mój licznik elektroniczny Voyager i spoglądam i też mam już informację zwrotną, jakie ja lubię obroty w czasie jazdy. Nie mówimy tutaj o eco-drivingu. Ja lubię jeździć od 2500 obrotów, gdy silnik pracuje mniej więcej tak, do około 4000 obrotów. To jest taka luzacka, spokojna jazda. Poniżej 2500 obrotów wiadomo, że ten silnik się zaczyna męczyć. O ile jedziemy po płaskim, po prostym, jest jeszcze w miarę ok. Natomiast pamiętajmy, że to też nie jest wskazane niska wartość obrotowa w czasie jazdy, gdy jest obciążenie silnika. No to szkodzi na korby, to szkodzi na wał korbowy i na wiele innych rzeczy. Tak jak ktoś słusznie mi napisał pod jednym filmem, bodajże chyba z jazdy nowym Transalpem, że o litość boska, dlaczego wjeżdżasz pod górkę mając 2000 km, 2000 obrotów na minutę. Poniekąd jestem przyzwyczajony, poniekąd chcę też sprawdzać to. No i też nie oszukujmy się, też nie jestem idealny, też popełniam różne błędy. Bardziej staram się czuć ciałem, czuć sobą silnik, niżeli spoglądać na te wartości wskazań. Jeżeli czuję, że nie ciągnie, czuję, że zaczyna szarpać czy stukać, no to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba sobie zredukować bieg czy dodać. Ale jeżeli czuję, że na przykład fajnie gładko ciągnie i na przykład mam niższe te obroty i jadę ciągle, nie otwieram maksymalnie manetki, co wtedy robi bum, to uważam, że to jest w miarę dopuszczalne, że to jest w miarę ok. Tak, ale zwracajcie na to uwagę i tym oto miłym akcentem dajcie mi znać, co Ty myślicie, czy to jest duża rzecz, mała rzecz, czy w ogóle to pomijacie. Dajcie mi znać na dole, piszcie, jakie macie swoje doświadczenia ze zmianą napędu i czy lubicie jakieś fajne konfiguracje w stosunku do danej jazdy, jaką reprezentujecie dla swoich potrzeb. Nie dlatego, że chcecie być lepsi od innych, tylko tak jak czujecie. Jeździcie tak jak to czujecie dla siebie, nie dla innych. I pamiętajcie, prędkość zabija, prędkość przyspiesza nas do spotkania z tym, w co tam sobie wierzysz. Więc zwracaj na to uwagę. Trzymajcie się. Cześć! I upadek przy próbie waś.
tak to się kończy. Takie rzeczy się zdarzają, jak widzicie. Nie bój się tego, nie obawiaj, bądź sobą, twórz własne historie. Upadniesz, staraj się powrócić i się tym nie przejmuj. Jest luz.